Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test motoryzacyjnej anomalii, która jednak zdecydowanie dobrze, że wciąż istnieje, ponieważ nie kosztujący fortuny mały roadster z wolnosącym silnikiem i bez jakiejkolwiek elektryfikacji to zdecydowanie nie jest obecnie rynkowy standard, a Mazda MX-5 posiada te wszystkie cechy i czynią ją one naprawdę niesamowitym samochodem. Na wstępie użyłem zwrotu wciąż istnieje i zrobiłem to nieprzypadkowo, ponieważ MX-5 w aktualnym, czyli czwartym wcieleniu obecny jest na rynku od 10 lat, od 2015 roku, jednak na pierwszy rzut oka, jak dla mnie, trudno jest to dostrzec, ponieważ samochód prezentuje się wciąż nowocześnie. W niektórych miejscach można poczuć, że gdyby MX-5 debiutowało w salonach teraz, to jakieś drobiazgi pewnie wyglądały inaczej, bo filozofia stylistyczna Mazdy przez ten czas trochę się jednak zmieniła, ale fundamenty pozostały po staremu, co oznacza oparcie nadwozia o delikatne, płynne linie i w przypadku MX-5 sprawiło to, że model ten bardzo dobrze się według mnie starzeje. Też gdy porówna się go z poprzednimi generacjami, można mieć sporo uznania dla designerów za stworzenie auta z jednej strony wiernego tradycji, w którym od razu wiadomo, z czym mamy do czynienia, a z drugiej strony prezentującego się w pełni współcześnie. W wygląd nadwozia nie można za bardzo ingerować wersjami, bo wybierając różne półki wyposażeniowe dostaje się jedynie inne wzory felg, jednak zawsze 16-calowych, no i w testowanej odmianie Casari mamy brązowy zamiast czarnego dachu. Lakiery inne niż białe wymagają dopłaty około 3000 zł. Zastosowana w testowanej wersji kolorystyka dodaje też trochę uroku, gdy siedzi się w kabinie, bo zwłaszcza bez dachu jest tutaj przyjemnie jasno. Projekt środka również moim zdaniem się nie zestarzał specjalnie i jest dosyć prosty, ale nie za bardzo. Pod kątem jakościowym ciemne elementy na podszybie są twarde, na szczęście ich faktura sprawia, że nie wyglądają np. w słońcu plastikowo. Od wersji Casari w kabinie dostaje się elementy wykończone skórą nappa i jasne wstawki na drzwiach czy w niższych częściach deski rozdzielczej robią bardzo dobre wrażenie estetyczne, podobnie jak precyzyjnie wykonane detale. Kabina cechuje się również niewielką ilością schowków. W podłokietniku mamy taki mocno symboliczny, bym powiedział. Najpoważniejszy znajduje się tutaj, no ale on również pojemnością zdecydowanie nie grzeszy. I to by było z grubsza na tyle, ponieważ w drzwiach mamy jedynie taką znowu symboliczną przestrzeń. Nie ma nic przed pasażerem, tak jak zazwyczaj bywa to w samochodach. Co w kabriolecie, gdzie jednak nie chce się mieć rzeczy leżących na zewnątrz luzem, było dla mnie problematyczne. W bagażniku również zbyt wiele się nie zmieści, oferuje on 130 litrów pojemności z mało regularnymi kształtami. No ogólnie MX-5 zdecydowanie nie jest praktycznym samochodem rodzinnym. W jej przypadku trzeba też pilnować się bardziej przy otwieraniu drzwi, ponieważ są one naprawdę długie, jak na ogólne gabaryty samochodu, o czym osoby testujące to auto przede mną już się przekonały. Żadnych problemów nie miałem za to ze składaniem oraz rozkładaniem dachu. Jego obsługa jest w pełni mechaniczna i można to zrobić jedną ręką łatwo. Trzymając w drugiej kamerę jest to trochę bardziej utrudnione, ale i tak nie jest źle. W ten sposób można ten dach sobie rozłożyć. Jest to szybsze niż w przypadku dachów sterowanych elektrycznie i też moim zdaniem przyjemniejsze, takie bardziej swojskie bym powiedział, bo tamten elektryczny dach to jest taki cały proces, który odbywa się poza nami, a tutaj własnoręcznie można powiedzieć przygotowuje się furę na fajną przejażdżkę. Gdyby ktoś jednak nie chciał się samemu bawić z rozkładaniem i składaniem, to testowany model ma też wariant RF ze sztywnym dachem obsługiwanym elektrycznie, droższe 10 000 zł. Ja jednak przyznam, że nie żałowałem, że do testów trafiła mi się bardziej tradycyjna wersja. W każdym razie przy złożonym dachu praktycznie dowolna trasa, może poza staniem w korku w spalinach, w MX-5 jest dużą przyjemnością. Nie jest to jednak wyłącznie zasługa wiatru we włosach, ponieważ sama budowa auta wpływa na takie wrażenia. Mamy tutaj do czynienia z małym nadwoziem mającym 391 cm długości i 173 cm szerokości oraz, co istotne, tylko 123 cm wysokości, co dobrze obrazuje, jak zwarte nadwozie oferuje MX-5. Siedzi się tutaj nisko, jadąc przez frontową szybę dostrzec można napompowane okolice nadkoli i już to sprawia, że podróże tą Mazdą zapewniają doznania, które trudno jest spotkać w innych autach na tej półce cenowej. MX-5, jeszcze dopowiem, kosztuje w okolicach 150 000 zł. Po zdjęciu dachu wszystko, co oferuje ten samochód, jest potęgowane i to konkretnie. Przyznam, że jeszcze na początku przed odbiorem aż tak jazdą bez dachu się nie ekscytowałem, bardziej czekałem po prostu na właściwości jezdne tego modelu, ale bardzo szybko zmieniłem swoje podejście i zdejmowałem dach, kiedy tylko było to możliwe, nawet jadąc w nocy w bluzie albo na kilka kilometrów, bo to jest zupełnie inny świat.
MX-5 nie ma jakichś zaawansowanych systemów ograniczających ruchy powietrza, ale przy podniesionych bocznych szybach nie było z tym źle i dopiero powyżej 120 km/h wiatr bardziej dokuczał. Odczucia zależą też od wzrostu, bo chociażby ja przy około 185 cm, siedząc idealnie wyprostowanym, lekko zaczynałem już wystawać głową ponad obrys samochodu, siedząc bardziej swobodnie było ok, ale ktoś wyższy może mieć już zawsze problem. Też przy zamkniętym dachu, przy takim siedzeniu prosto jak od linijki, dotykałem już włosami pod sufitki, no ale wiadomo, pewnych rzeczy się nie przeskoczy i auto o takich gabarytach nie jest dla każdego. Na pewno jest ono dla fanów, powiedzmy, surowości i rozumiem przez nią to, jak pracują różne mechanizmy samochodu i jak mało czuje się w nich jak na współczesne standardy elektroniczne wsparcie. Hamulec postojowy jest tutaj oczywiście w formie zwykłej wajchy. W jej sąsiedztwie mamy genialnie pracującą skrzynię biegów. Skoki lewarka są krótkie, precyzja bardzo duża, ale zarazem mamy tutaj taki fajny mechaniczny i spory stawiany opór przy wrzucaniu kolejnych biegów. Dodatkowo sprzęgło też stawia większy opór. Z jednej strony jest to wciąż przyjazna przekładnia na co dzień, ale z drugiej poczuć można się jak w modelu już trochę wyścigowym. Ja szybko się do takiego stylu przyzwyczaiłem i dopiero przesiadka do innego, zwykłego auta pokazała, jak MX-5 jest pod tym kątem odmienna. Układ kierowniczy też jest w podobny sposób zestrojony, to znaczy nie jest nieprzyjemny nawet podczas manewrowania przez na przykład zbyt duży opór, ale jednak ten opór całkiem wyraźny stawia i nie czuje się tutaj żadnej gumowatości reakcji. Do tego dochodzi zawieszenie, które sprawia, że MX-5 jest sztywna i czuje się więcej na drodze i spokojnie można nią pokonywać ostrzej zakręty, ale z drugiej strony nie jest to jakieś betonowe zestrojenie na tor, też obecność dosyć małych felg z rozsądnie grubymi oponami trochę zmiękcza nierówności. Jeśli doda się do tego pozycję za kierownicą i jeszcze możliwość zdjęcia dachu, to wrażenia, jakie gwarantuje MX-5 są unikatowe i jest to jeden z nielicznych samochodów, w przypadku których naprawdę żałowałem każdorazowo parkując w garażu, że to już koniec jazdy. Testowana Mazda w konfiguracji na 2025 rok nie każdemu jednak pewnie przypadnie do gustu ze względu na układ napędowy. Jeszcze niedawno w tym modelu dostępna była benzyna 2.0 mająca 184 konie mechaniczne, mogąca być połączona z manualem albo automatyczną skrzynią. Niestety aktualnie w związku z normami emisji spalin w Polsce ten wariant został wycofany i zastąpiony został słabszym silnikiem 1.5 Skyactiv G o mocy 132 koni mechanicznych, który zestawić można tylko z manualną skrzynią. 1,5-litrowa jednostka jest również czterocylindrowa, więc o jej kulturę pracy nie ma co się martwić, no ale wciąż mówimy tutaj o lekko ponad 130 koniach generowanych z wolnosącego silnika. Powoduje to, że MX-5 nie jest aktualnie przesadnie szybkim samochodem. Według katalogu sprint do 100 km/h trwa 8,3 sekundy. Nie jest to zły wynik, ale niezbyt sportowy i czasami aż zapominałem się, wciskając gaz, byłem trochę zaskoczony, że auto nie przyspiesza tak, jakbym się spodziewał po całej otoczce, jaka towarzyszy jeździe. Nie powiem, aby mi to jakoś bardzo przeszkadzało, ponieważ MX-5 nie czułem potrzeby jakiejś szybkiej jazdy, zwłaszcza przy zdjętym dachu, w jakichś ładnych okolicznościach przyrody. Prędkość nie jest zdecydowanie wyznacznikiem frajdy. Też do normalnej jazdy dynamika silnika jest wystarczająca, aby było bezpiecznie, ale zdaję sobie sprawę, że dla części osób MX-5 ze słabszym silnikiem będzie po prostu niespójne. Ja przyznam, że też wolałbym, aby w ofercie pozostał dla chętnych mocniejszy wariant. Niestety tak się nie stało, ale Mazda całkiem nieźle maskuje obecność dosyć słabego silnika pod maską. Po pierwsze robi to akustycznie, ponieważ niepozorna jednostka brzmi lepiej niż na przykład skomputeryzowane SUV-y z benzynami po 300 koni. Dźwięk dobiegający z wydechu jest naturalny, nie przesadnie wulgarny, ale akcentujący swoją obecność i zachęcający do wkręcania samochodu na wyższe obroty, co jest zresztą wskazane, aby uzyskać odpowiednią dynamikę. Te obroty to konkretnie od okolic 3000 na zwykłych drogach albo 4000 na drogach szybkiego ruchu. Mamy też tutaj krótkie zestrojenie skrzyni, na przykład na szóstce przy 90 km/h silnik ma 2300 obrotów, zatem siłą rzeczy trudno jest go trzymać jadąc za miastem wyraźnie za nisko. Swoją drogą konieczność częstszej zmiany biegów przy pracy dźwigni dla mnie nie była wcale problemem. Ostatnim elementem jest elastyczność silnika, która jest przyzwoita i o ile przyspieszając ostrzej wymagane są zdecydowanie redukcje, tak na przykład wychodząc z zakrętów można spokojnie operować nawet na obrotach poniżej 2000, bo auto może wtedy jest bardziej ospałe, ale płynnie przyspiesza, silnik ma wciąż bardzo dobrą kulturę pracy, zatem nie ma takiej sytuacji jak w trzycylindrowych małych turbobenzynach, że niskich obrotów po prostu chce się unikać, bo czuje się jak silnik się wtedy męczy. Tutaj jest to wszystko bardziej neutralne i dla mnie słabsza MX-5 wciąż może dostarczać wiele przyjemności z jazdy, tylko trzeba rozsądnie podchodzić do jej możliwości.
Biorąc silnik 1.5 ma się z kolei gwarantowane niskie spalanie, bo w Warszawie MX-5 zużywała mi jakieś 6 litrów na 100 km, na zwykłych drogach poza miastem wskazania oscylowały wokół 4,5-5 litrów, a na drogach ekspresowych potrzebowała 5,5-6 litrów. Sposób obsługi nie pogarsza wrażeń z użytkowania MX-5. Z prawej strony na kierownicy mamy przyciski odpowiadające za sterowanie tempomatem, z lewej strony mamy obsługę audio oraz komputera pokładowego, a także telefonu. Jest to wszystko dobrze pogrupowane i w konsekwencji przystępne. Tylko jeden przycisk odpowiadający za sterowanie komputerem na zegarach okazuje się być wystarczający, ponieważ ten komputer jest bardzo prosty. Mamy tylko podstawowe wskazania, średnie, chwilowe, spalanie, zasięg i to by było z grubsza na tyle. No ale wszystko co najważniejsze jest, ale też nie będę się tego czepiał, ponieważ mamy też tutaj fizyczne tarcze do obrotomierza i prędkościomierza, co się już rzadko zdarza w dzisiejszych czasach, a umieszczenie ich w takich bardzo przyjemnie prezentujących się tubach jest zdecydowanie ciekawsze niż gdyby były po prostu płaskim ekranem, jak w dzisiejszych czasach bywa. Oldschoolowość widać też w panelu klimatyzacji, który nie tylko jest w pełni fizyczny, ale również pozbawiony ekranów i tutaj akurat jakieś małe wyświetlacze, chociażby z prezentacją precyzyjną temperatury, by moim zdaniem nie zaszkodziły, ale i tak obsługa tymi pokrętłami jest wygodna i bezproblemowa. Na tunelu środkowym mamy pokrętło wraz z przyciskami. Do niedawna powiedziałbym, że jest to rozwiązanie typowe dla Mazdy, ale w nowej CX-5 już ono zniknęło i wszystko zostało przeniesione do ekranu, więc wypada powiedzieć bardziej, że historyczne dla Mazdy, no ale w MX-5 ono jest i jest bardzo wygodne. To pokrętło można obracać, można je wychylać, również wciskać. Mamy przyciski do przełączania się po najważniejszych modułach. Wstecz jest też dodatkowe pokrętło do sterowania systemem audio. Naprawdę fajne rozwiązanie. W jednym miejscu, przyznaje się, ono kiepsko sprawdza, to znaczy przy wpisywaniu celu w fabryczną nawigację, ponieważ gdy adres jest dłuższy, to korzystanie z takiego koła liter może być na dłuższą metę uciążliwe. Swoją drogą, gdy odpalona jest ta mapa tutaj, można mieć, ale nie trzeba, też informacje systemu audio na boku, więc ekran jest łączony. W innych miejscach pokrętło sprawdza się jednak naprawdę ok, ponieważ mamy tutaj interfejs przejrzysty i też dobrze dostrojony do obsługi tym pokrętłem, znaczy w naturalny sposób można załapać, co robić, aby na przykład zmienić stację radiową, czy coś w tym stylu. Mamy też tutaj rozbudowane ustawienia związane z działaniem samochodu i przez to, że są one oparte znowu o powtarzalne, jeśli chodzi o strukturę listy i że można nie tak bardzo angażować uwagę, tylko po prostu położyć rękę na pokrętle i wiedzieć, ile razy je obrócić, żeby wejść w odpowiednie menu. Jest to moim zdaniem bardzo fajna rzecz i wygodniejsza niż celowanie palcem w nieraz niezbyt duże ikony na ekranie. Wyświetlacz MX-5 ma jednak warstwę dotykową, przy czym uaktywnia się ona przy połączeniu z Android Auto i Apple CarPlay i w sumie dobrze to robi, ponieważ te interfejsy akurat zupełnie nie są dostrojone do obsługi pokrętłem i korzystanie z niego tutaj byłoby naprawdę niewygodne, a palcem można bezproblemowo sobie poradzić. Wyświetlacz nie jest zbyt duży, ale moim zdaniem wystarczający, ponieważ w takim samochodzie jakiś duży tablet by po prostu nie pasował. Tutaj czytelność jest wystarczająca. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to w kabinie testowanego modelu mamy 2 porty USB-C i tyle. Aby wejść w posiadanie tak skonfigurowanego egzemplarza jak prezentowany, wydać trzeba 156 900 zł i bez zmiany na inną wersję nic wyposażenia dodać do MX-5 nie można. Mamy lakiery Metallic, jest także lista wyposażenia akcesoryjnego z innymi felgami, spoilerami, okleinami czy obniżonym zawieszeniem, ale wyposażenie typowo użytkowe, jak na przykład podgrzewane fotele, jest przypisane na sztywno do jednej z 4 półek. W podstawowym Prime Line za 140 900 zł dostaje się wystarczający moim zdaniem poziom, ale jednak wyraźnie bardziej spartański, bo tylko w bazowej odmianie nie dostaje się chociażby matrycowych świateł LED, kamery cofania, automatycznej klimatyzacji czy lepszego audio firmy Bose. Droższe Exclusive Line i testowane Casari różnią się tylko wykończeniem kabiny, poza tym wyposażenie mają identyczne i moim zdaniem już naprawdę dobre, bo w takim aucie jakichś fajerwerków typu masażu czy elektryki foteli i tak nie oczekiwałem, a wszystko co trzeba, czy to w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, czy aby po prostu przyjemnie podróżować, na pokładzie jest. Najdroższa Homura dodaje kubełkowe fotele Recaro i hamulce Brembo, kosztuje od testowanej odmiany 14 000 zł więcej i dla mnie jest to wersja mająca mniej sensu, patrząc racjonalnie, typowa dla największych fanów tego modelu. Ja osobiście wziąłbym pewnie Casari, bo najciekawiej dzięki kolorowi dachu i skór wygląda, a ma na pokładzie odpowiednie wyposażenie.
Taką MX-5 można mieć również za 1986 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym proponowanym przez partnera Wahacz TV firmy Carlist Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia na stronie Wahacz Free można mieć za darmo podstawione wybrane auto. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. W kabinie MX-5 nie ma żadnego dekoracyjnego oświetlenia, co w sumie pasuje do charakteru tego samochodu. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na neutralny biały kolor, w którym naprawdę przyjemnie dla oka prezentują się moim zdaniem zegary z czerwonym akcentem na obrotomierzu. Z przodu testowana Mazda ma tworzący całkiem groźne wrażenie wzór w pełni LEDowych świateł. Zewnętrzne segmenty do jazdy dziennej służą też czasami za kierunkowskazy. Boczne kierunki są za to żarówkowe i umieszczone zostały oldschoolowo na błotnikach. Z tyłu mamy motyw świetlny charakterystyczny dla Mazdy z okręgami trochę urozmaiconymi. Całość robi moim zdaniem bardzo dobre wrażenie. Trudno jest się do czegoś przyczepić, poza jedną kwestią, to znaczy żarówkowym podświetleniem tablicy rejestracyjnej w niej też mogłyby być LEDy. Matrycowe LEDy w MX-5 mają za zadanie tak wycinać pionowo fragmenty wiązki, aby uniknąć oślepiania innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Zastrzeżenia mam do ich działania podczas jazdy w terenie powiedzmy umiarkowanie zabudowanym, ponieważ nieraz jak na mój gust włączały się niepotrzebnie na jakichś dojazdach do świateł z kilkoma latarniami. Ewentualnie w takich warunkach zdarzało im się rzadko, ale jednak gasić i zapalać boczne strefy skokowo co chwilę po kilka razy. Co istotniejsze jednak, podczas normalnej jazdy w ciemnościach, kiedy bardziej mogą się one przydać, Matrix LEDy radziły sobie już znacznie lepiej, bo skutecznie wychwytywały obecność innych pojazdów i tworzyły świetlny tunel, jedynie na naprawdę długich, prostych, czasami lekko z tym zwlekały, ale wątpię, aby ktoś wtedy mógł zostać realnie oślepiony. Precyzja też wypada w nich ok i ilość niezależnych stref jest odpowiednia, zatem całościowo ich działanie oceniam dobrze. Przydałoby się jedynie lekkie dostrojenie zachowania oprogramowania w miejscach z dodatkowymi źródłami światła. Podsumowując, Mazda MX-5 to samochód naprawdę niezwykły jak na dzisiejsze standardy. Nie jest to zdecydowanie fura dla każdego, czy nawet trudno jest mi ją uznać za po prostu dobre auto na co dzień przez skromne zdolności załadunkowe czy większą głośność spowodowaną materiałowym dachem. Nie wiem też jak radzi on sobie w zimie. Oczywiście MX-5 można użytkować jak zwykłe auto, jednak ja po prostu długoterminowo bym nie chciał. Ale jeśli ktoś traktowałby ten model jako samochód dodatkowy na specjalne okazje, tam gdzie można chociaż trochę będzie wykorzystać jego potencjał, to wtedy testowana Mazda jest dla mnie idealna, bo nie widzę modelu konkurencji, który mógłby dostarczyć taki zestaw tak pozytywnych wrażeń. Trzeba zatem cieszyć się, że MX-5 jest wciąż w salonach, a jeśli kogoś na taką motozabawkę stać, to nie warto moim zdaniem zwlekać z zakupem. I to wszystko, co przygotowałem o MX-5. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist Polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!